1000 cudów świata. Islas Ballestas, Peru, Ameryka Południowa. Jesteśmy na peruwiańskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego, 250 km na południe od Limy. To tutaj znajduje się Paracas, niewielkie portowe miasteczko, można by powiedzieć nadmorski kurorcik. W 2007 roku zostało w znacznym stopniu zniszczone podczas silnego trzęsienia ziemi. Na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Kilka hotelików, przystań, promenada, trochę knajpek i kramików z jedzeniem, a do tego sklepiki, w których można kupić jak zawsze wszystko. Może jeszcze pelikany, które za małą rybkę pozują do zdjęcia. Jednak każdego dnia miasteczko przyciąga autobusy pełne turystów, bo właśnie tutaj rozpoczynają się rejsy w kierunku niezwykłych wysp Islas Ballestas. Niestety nikt nie może odpowiedzieć na pytanie, czy jutro wypłyną łodzie w kierunku wysp. Wszystko zależy od warunków na morzu, które dzisiaj były wyjątkowo niesprzyjające i żadna łódź nie wypłynęła. Rankiem następnego dnia z nadzieją na poprawę pogody, jak rzesze turystów, meldujemy się w porcie i cierpliwie czekamy. Nagle jest decyzja władz portu. Można płynąć. Informacja entuzjastycznie przyjęta zostaje przez turystów. Błyskawicznie kupujemy bilety i czekamy w kolejce na swoją łódź. Pierwszym rejsem, zgodnie z godziną na bilecie, ubrani w kamizelki ratunkowe, w towarzystwie 40 innych osób, spokojnym tempem wypływamy z portu. Łódź nabiera rozpędu. Płyniemy wzdłuż jałowego półwyspu, który na styku z morzem tworzy liczne groty, skalne nawisy i niewielkie kamienne plaże. Nagle zwalniamy. Przed nami olbrzymi geoglif, wykonany na jednym ze zboczy półwyspu. Ze względu na kształt nazywany kandelabrem, kaktusem, świecznikiem lub trójzębem. Powstał prawdopodobnie około 200 roku przed naszą erą, kiedy na terenach tych mieszkali Indianie kultury Paracas. Nie wiadomo jednak, w jakim celu został stworzony, ani co dokładnie przedstawia. Istnieje wiele teorii na ten temat. Mówi się, że to drogowskaz dla ówczesnych żeglarzy, świadectwo potęgi ówczesnej kultury, rytualny symbol odwzorowania halucynogennej rośliny znanej w okolicy, czy znak dla przybyszy z nieba. Niestety żadne z tych przypuszczeń nie zostało potwierdzone. To tylko dodaje tej atrakcji pikanterii. Faktem jest, że geoglif ma około 190 metrów wysokości i jest widoczny z odległości blisko 20 km, a oglądany z morza prezentuje się naprawdę efektownie. Po zrobieniu kilku zdjęć ponownie nabieramy szybkości. Podskakując na falach, pozostawiamy za sobą półwysep Paracas. Nazwa w języku Indian Quechua oznacza burzę piaskową, która nie jest rzadkością na wpisanym na listę UNESCO półwyspie. Motorówka z łatwością przecina fale, a my zaczynamy walczyć z chłodem. Zapinamy ubrania i naciągamy mocniej czapki. I pomyśleć, że jeszcze wczoraj zmagaliśmy się z pustynnym upałem. Patrząc na wyspy rysujące się w oddali, zadajemy sobie pytanie, skąd ich wyjątkowość?
Rezerwat Narodowy Paracas to pustynny obszar, przedłużenie pustyni Atacama z największym obszarem w Chile. A wyspy Ballestas to jedno z cenniejszych miejsc rezerwatu, często porównywane do wysp Galapagos ze względu na swoją bioróżnorodność, ale znacznie tańszą do odwiedzenia. Przez rezerwat przepływa najważniejszy na świecie prąd Humboldta. Mieszanina jego wód działa jak termostat i odpowiada za regulację temperatury planety i jej klimatu. Prąd odpowiada również za transport planktonu, będącego pożywieniem dla zwierząt. Na tym obszarze ryby szybko się rozmnażają. Przekłada się to również na większą ilość pokarmu dla ptaków, dlatego tak bardzo lubią tę część naszej planety. Co zaskakujące, prąd ten przynosi 10% połowów ryb na naszej planecie. W końcu jesteśmy przy wyspach. Wyspy Islas Ballestas to niewielki fragment rezerwatu narodowego Paracas. Tych kilka kamienistych wysepek stanowi niesamowicie ważny fragment całego ekosystemu. To tutaj żyje bardzo duża populacja zwierząt, głównie ptaków, które w żadnym innym miejscu w całym rezerwacie nie występują tak licznie. Jest i stado zabawnie kroczących pingwinów peruwiańskich lub inaczej pingwinów Humboldta. I kolejne. Niestety, ze względów bezpieczeństwa nie możemy podpłynąć bliżej. Wysoka fala z łatwością miota łodzią na wszystkie strony, a sternik nieustannie koryguje kierunek. Takie warunki nie tylko grożą kolizją ze skałami, ale mocno utrudniają złapanie równowagi, a co za tym idzie, zrobienie dobrego zdjęcia. Mijając kolejne efektowne groty, natrafiamy na głuptaki peruwiańskie, które polują na ryby doskonale nurkując. Wpływając na skalny nawis, natrafiamy na czerwonodziobą rybitwę wąsatą. Przepiękny i rzadki ptak. Jednak nie tylko bogactwo ptactwa, jak te kormorany, nas tutaj przywiodło, a niezwykła historia tych wysp. Patrząc dzisiaj na niesamowite ilości ptaków, śmiało możemy powiedzieć, że to dla nich raj. Ale nie zawsze tak było. Zalegające w kilkunastometrowych warstwach ptasie guano, czyli odchody, stały się powodem zainteresowania człowieka i wykorzystania go jako nawóz. Co ciekawe, nawarstwiające się latami guano nie ulegało zepsuciu. Brak opadów nad peruwiańskim wybrzeżem sprzyjał konserwacji ptasich odchodów. W takich warunkach klimatycznych zachodziło mnóstwo procesów chemicznych, dzięki którym surowiec nabierał wartościowego składu. Pokłady guana były tak olbrzymie i cenne, że stały się przysłowiową żyłą złota. Guano to doskonały nawóz, który nie miał i do dziś, biorąc pod uwagę jego skład, nie ma sobie równych. Od dawna bowiem wiadomo, że ten rodzaj nawozu od ptaków jest 30 razy skuteczniejszy niż obornik krowi. Dzięki temu surowcowi Peru w XIX wieku dorobiło się sporej fortuny. Okres ten w historii zapisał się jako Era de Guano. Peru zaś nazwano wówczas República de Guano.
Zresztą słowo guano pochodzi z języka quechua i oznacza odchody zwierząt, w tym głównie ptaków morskich. Doszło nawet do wojny w XIX wieku między krajami, które chciały skorzystać z tego potężnego, naturalnego nawozu. Niestety w tym okresie nie obowiązywała żadna polityka ochrony zasobów guana, poza rzecz jasna maksymalną eksploatacją. Proceder ten niszczył gniazda lęgowe, niemal całkowicie likwidując populację kiedyś liczącą miliony osobników. Ingerencja ludzi w naturalne siedliska ptaków spowodowała, że zaczęły one masowo opuszczać Złote Wyspy. Spowodowało to ogromny spadek liczby ptaków, co ostatecznie doprowadziło do wyczerpania się zasobów guano. Gwoździem do trumny tego biznesu stało się znalezienie dużych złóż saletry na pustyni Atacama oraz badania Fritza Habera, dające początek nawozom sztucznym. Wtedy to złota era guano zakończyła się tak szybko, jak się rozpoczęła. Do dnia dzisiejszego na wyspie można zobaczyć konstrukcje służące niegdyś do eksploatacji guana. Platformy, pochylnie, dźwigi i pomosty. Niechlubny przykład działalności człowieka. Obecnie wraz ze wzrostem znaczenia rolnictwa ekologicznego guano ponownie zyskuje na znaczeniu, ale jego zbiórka jest regulowana przez peruwiańskie Ministerstwo Rolnictwa. Zbiórka guano odbywa się co 7 lub 8 lat. Skali zjawiska nie sposób jednak porównać do sytuacji z XIX wieku. Sternik zmniejsza obroty silnika. Przewodnik próbuje przekrzyczeć ptasi gwar i szum fal. W kakofonii dźwięków dociera do nas słowo pelikany. Głodni zdjęć i wrażeń pasażerowie motorówki przechylają się to na jedną, to na drugą burtę, niebezpiecznie kołysząc łodzią. Każda zatoczka, każdy występ skalny, który mijamy, odkrywa nowe widoki. Pelikany, rybitwy, mewy, głuptaki, różne gatunki kormoranów, pingwiny Humboldta. A to tylko kilka spośród 215 gatunków ptaków, które żyją w rezerwacie. Sternik coraz odważniej manewruje wokół skał. Jak widać, wyspy to nie tylko ptasi raj, to również niezwykłe formacje skalne, groty i nawisy. Ku radości turystów są wygrzewające się na nielicznych tutaj kamiennych plażach, dumnie zasiadające na mniejszych i większych kamieniach lwy morskie, które raz po raz zaznaczają swoją obecność donośnym rykiem. Dorosłe i młode osobniki leniwie przeciągają się, niemal w ogóle nie zwracając uwagi na podpływające blisko motorówki z turystami. Patrząc na bawiące się uszatki, nie możemy zapomnieć, co dzieje się pod wodą. Bo nie bez powodu właśnie na wyspach Islas Ballestas gniazdują tysiące ptaków, które potrzebują olbrzymich ilości pokarmu, głównie ryb. Kolejny skalny łuk, który sam w sobie byłby wart odwiedzenia tego miejsca.
Nieustannie manewrujemy pomiędzy wysepkami, ze zdziwieniem spoglądając na ilość ptaków, jaka zamieszkuje ten rezerwat. Komentarz przewodnika właściwie tutaj staje się zbędny. Wróćmy jednak do obrazów, na które ze zdumieniem patrzymy. Przed nami setki, jak nie tysiące kormoranów. Wystarczy zbliżyć obraz, a zobaczymy ptaki, które są niemal wszędzie. Na stromych zboczach i szczytach skalnych wysepek, na wysokich i niskich półkach skalnych, na niewielkich kamienistych plażach, na wodzie i w powietrzu. Dosłownie wszędzie są ptaki. Podobno wyspę zamieszkują tysiące nietoperzy, które w ciągu dnia zwisają głową dół w skalnych szczelinach. Wieczorem ruszają na łowy, zjadając miliardy muszek, co tworzy niezwykłe widowisko. Kolejne konstrukcje przypominające o skali wydobycia guano. Kolejna kamienista plaża, nazywana przez przewodników porodówką, ze względu na setki małych uchatek, które tutaj przychodzą na świat. Kiedy przefiltrujemy nieustanny komentarz płynący z głośników, usłyszymy gwar, a raczej ryk, jaki dochodzi z plaży. Gorzej będzie przekazać bardzo nieprzyjemny, intensywny i mocno drażniący zapach odchodów, jaki unosi się w powietrzu. I tutaj z pomocą przychodzą pandemiczne maseczki, które dostały nowe zastosowanie. Patrząc na te olbrzymie stada, warto przytoczyć kilka słów wyjaśnienia. Często w internetowych relacjach mówi się o stadach fok na Islas Ballestas. Co prawda foki bywają na wyspach, ale to lwy morskie tutaj dominują. Nie zagłębiając się w szczegóły, lwy morskie są zazwyczaj brązowe, głośno szczekają, chodzą po lądzie za pomocą dużych płetw i mają widoczne nauszniki. Młode osobniki są ciemnoszare, mokre wyglądają niemal czarne. Foki mają płetwy, wiją się na brzuchu na lądzie i nie mają widocznych nauszników. Samce lwów morskich z Ameryki Południowej rosną do 3 metrów i ważą średnio 350 kg. Samice są nieco mniejsze i zwykle osiągają do 2 metrów długości i ważą około 150 kg. Lwy morskie, do których zalicza się również uchatka kalifornijska, są bardzo towarzyskie. Żyją w koloniach liczących setki, czasem nawet tysiące osobników. Najliczniejsze grupy tworzą się w okresie rozmnażania, kiedy na miejscach porodów gromadzi się ogromna liczba zwierząt.
Dzielą swój czas między polowanie w wodzie i odpoczynek na lądzie. Mimo walcowatego ciała są bardzo ruchliwe i potrafią się szybko przemieszczać. Odbijają się przednimi i zadnimi płetwami, zachowując wyprostowane ciało. Są świetnymi pływakami i nurkami. Mogą przebywać pod wodą nawet przez 9 minut. Co jeszcze bardziej imponujące, potrafią nurkować na dużych głębokościach. Najgłębsze zanotowane nurkowanie to ponad 200 metrów. Wróćmy jednak do ptaków. Obecnie wyspy Ballestas to obszar chroniony, do którego można dostać się tylko z autoryzowanymi wycieczkami. Wejście na wyspy jest zakazane. Mieszkańców wysp otacza się troskliwą opieką. Opiekunowie parku usiłują nadrobić lata zniszczeń, które sprawiły, że część gatunków ptaków jest zagrożona wyginięciem. Ludzie w końcu zrozumieli, że to zwierzęta są najcenniejszym skarbem. Dzięki strefom chronionym odnawiają się również pokłady guana pochodzące zwłaszcza od głów ptaków i kormoranów. Tutaj kończy się nasze spotkanie z wyspami. Wracamy do portu. Po następnych 30 minutach przecinania fal, ku radości osób walczących z chorobą morską, zbliżamy się do portu. I choć moglibyśmy ponarzekać, że zapach nie taki, że turystów za dużo, że bujało w łodzi i momentami żołądek się wywracał, to nie będziemy, bo to była wspaniała wycieczka.